Hej, hej, w związku z tym, że jestem świeży po robocie, postanowiłem sobie skoczyć na miasto, a co mnie spotka, to zobaczymy. Easy Vlog, zapraszam. Doors closing. Please stand clear. No, jesteśmy na stacji Town Hall. To jest taki punkt wypadowy do centrum. Stąd jest wszędzie najbliżej. Ja przeważnie tutaj przyjeżdżam. Stacja mieści się w podziemiach. Trzeba się tylko wydostać na powierzchnię i zaraz udamy się w stronę Darling Harbour. O, od razu się przekonałem, jak wyszedłem na zewnątrz, że było warto wyjść po pracy na spacer niż siedzenie w domu. A jak widać, wszyscy wyszli, nie tylko ja. Czuję coś w powietrzu, marihuanę czy coś takiego. A tu widzę, nową restaurację otworzyli. Wcześniej była inna, chyba brazylijska. Wygląda na busy. Dawno tutaj nie byłem, ale pamiętam, moje pierwsze mieszkanie to było na skrzyżowaniu Liverpool Street i George Street przy World Square i dosłownie tutaj na Darling Harbour miałem rzut beretem i praktycznie co weekend tutaj sobie wpadałem, bo dla mnie to była taka odskocznia od pracy codziennej i taka oaza spokoju. Fajne miejsce na wypicie kawy czy drinka, także przychodziłem tutaj często, a w tej chwili mieszkam gdzie indziej, powiedzmy pociągiem 15 minut i nie bardzo tutaj zaglądam, choć sentyment pozostał. Dzień dobry, bean chicken. No, one są wszędzie. A tutaj jest jakieś fontaniki z wodą. Raj dla dzieci. Także obejdziemy to dookoła i zobaczymy. A tutaj widzicie, tak, to jest scena. Tutaj są liczne imprezy na jakieś tam dni. Także wielkie wydarzenia kulturowe odbywają się też tutaj, ale widzę, że jest ogrodzone, czyli znowu coś w remoncie. Nic nowego. Tutaj te fontanny, w upały ludzie się tutaj kąpią, choć jest bardzo płytka woda. No dzisiaj temperatura spadła do 21 stopni. Wczoraj było 33. Także jak widać, nikt się już nie kąpie. A jutro może z kolei znowu być temperatura ponad 30 i będzie można zauważyć tutaj tłumy. Można sobie usiąść tutaj, odpocząć przy tym plusku wody. Wygląda to dosyć fajnie, choć jesteśmy dokładnie w centrum miasta. No i zbliżamy się do Darling Harbour.
Wiem, że lewa strona jest kompletnie zlikwidowana. Będą budować nowe apartamentowce. To była wcześniej była sieć restauracji. Nie zostało nic, także to jest w budowie. Prawa strona została bez zmian, czyli te same restauracje, a za nimi widać różne wieżowce. Dużo przestrzeni. Tam jest bardzo fajny, stary most, tylko dla pieszych. A ten budynek tutaj, ten. Już go znacie. The Crown. Właśnie w tej chwili ta moja żona w pracy jest, dlatego jestem tutaj sam. I tak to mniej więcej wygląda. O! Ale przystań już otworzyli, tą marinę. Idziemy z tej strony. Obejrzymy sobie jachty. Darling Harbour to jest bardzo specyficzne miejsce, dlatego że jest położone w samym centrum miasta. Ale jak widzicie, jest przystań, gdzie cymują jachty. Fajne widoki. Nad nami most. Ruch jest ogromny, dosyć głośno, ale klimat fajny. Zobaczcie, jak tutaj wszystko jest fajnie opisane. Co, gdzie i jak. W prawo, w lewo, nie ma problemu. A tutaj widać tą restaurację. Ona jest pod mostem. Obkrążyć całe Darling Harbour, to trzeba też zrobić parę kilometrów. Ja oczywiście postaram się w miarę moich możliwości zrobić tych parę kilometrów, chociaż jestem po pracy, ale to nie szkodzi. Ta marina mi się bardzo podoba. No i oczywiście jachty, które nie należą do najtańszych. O, sesja zdjęciowa, widzę dziewczyny. Spoko. No, jachciki fajne. No i restauracja przy restauracji. Oczywiście jest w czym wybierać. O, proszę bardzo, staw na welcome. Kanapy na zewnątrz. Tam jakieś kraby. A zobaczmy te jachty. Tamte dwa ostatnie są bardzo duże. Fajna fontanna. Love CBW. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Patrzcie. Flamingi. No, idziemy tam dalej na most i przeskoczymy tam na drugą stronę. Pokażę wam to wszystko z góry. A most jest stary, w całości z żelaza. Nie wiem ile ma lat, ale na pewno jest bardzo stary. Zresztą widać, że jest cały czas malowany, konserwowany. A co najfajniejsze, na ten most możemy się udać ruchomymi schodami. Zaraz wam pokażę. Czyli znowu zderzenie dwóch światów. Proszę bardzo. Ruchome schody na stary most. I wjeżdżamy do góry. I jesteśmy na górze, na moście. Teraz wam pokażę tu z góry. No i teraz na pewno będzie bardzo dobrze to widać. Zobaczcie, ta strona, restauracje, wszystko gra. Tutaj też jest nowy budynek. Tam już jest po staremu, a tutaj to wszystko jest puste.
zostało zburzone i będą budowane nowe apartamentowce. Też wcześniej moja żona Grace tutaj pracowała. Niestety musiała sobie zmienić pracę z tego powodu. A tutaj widać te jachty z góry. Po drugiej stronie mostu oczywiście jachty. Tutaj widzicie jest akwarium, a tam dalej jest muzeum morskie, stare statki. Australia nawet z flagą się nie cacka. No, ma rozmach. Tutaj właśnie w tej chwili jest plac budowy. Podejrzewam, że 2 lata i wszystko będzie gotowe i wcale nie niskiej zabudowy. Aha, ten most się otwiera, zobaczcie. Czyli to samo co w Londynie Tower Bridge. Jak przebywają wysokie okręty, to się tak przesuwa, robi się miejsce i mogą wpływać tam dalej. Jest godzina około 5 w południe. A oni dalej pracują na pełnych obrotach, także widać, że inwestor zależy mu z pewnością na czasie i w grę wchodzą miliardy dolarów. Zobaczcie, co jest tutaj na muzeum. Jest to herb Australii, czyli kangur i emu. Co ciekawe, oba te zwierzęta nie potrafią chodzić do tyłu, dlatego nieprzypadkowo są na herbie Australii, czyli taka jest wizja tego kraju. Patrzą tylko do przodu i nie martwią się przeszłością. Znajdujemy się pod mostem, tym, który się otwiera na wysokie statki. To jest właśnie to wejście główne do muzeum, w tej chwili chyba zamknięte. A wydaje mi się, że większość muzea w Australii wejścia są za darmo. Nie wiem, jak jest w Polsce z wejściami, ale pamiętam też, że w Anglii w niedzielę na przykład większość muzea były też za darmo. To jest jakiś tam, powiedzmy, pomnik, który przedstawia 2 kotwice. Jesteśmy z drugiej strony tego mostu. O, zobaczmy te statki. Kurde, tam jest taki piracki. Ja cię nie mogę. Skąd to nie mają te zabytkowe statki? Zobaczcie. Podejrzewam, że robią wycieczki. Nie wiem, czy uda mi się tam wejść. Chętnie bym to sfilmował z bliska. Nie, oczywiście zamknięte, nie dostanę się tam. Z tej strony tutaj. Zobaczcie. Jeden to piracki. No. O. A to co to za potwór? Mój ziomek z kosmosu, bo ja też jestem z kosmosu. Chwilowo na Ziemi. Dalej. Wow. No ten już nie wpływa, to jest chyba tylko do zwiedzania. Też spory. Tak, zamknięte już jest. Tam jakiś wojenny. Zobaczcie. Ten to na pewno atakujący z II wojny światowej.
Ten z deszczu też, ten czerwony. No. I dalej kawiarnie, restauracje przy muzeum. Ale co ten ziomek robi? O co tu chodzi? A, okej, to może być jakiś płetwonurek. Powiedzmy pierwszy kombinezon pod płetwonurka. O, tak właśnie otwiera się ten most, żeby wysokie okręty, statki mogły przepłynąć. Jak widzicie, tutaj jest w tej chwili budowa i zawsze na takich ogrodzeniach Australijczycy za każdym razem podkreślają swoją ponad 200-letnią historię tego kraju. Umieszczają bardzo dużo zdjęć takich czarno-białych, że tu się działo to, że to wyglądało tak, kompletnie ignorując i zapominając, co było przed. Tak jak tutaj zobaczcie, pokazują, była jakaś tam fabryka, coś przywozili, coś toczyli. Widzicie? Powiedzmy 200 lat temu. Tutaj następny, czyli jakieś załadunki, rozładunki, które odbywały się tutaj w tym miejscu na Harbour Bridge. Sporo takich rzeczy można zauważyć w Australii. No, zaraz chyba będzie padać. Zobaczymy. Pogoda tutaj zmienia się bardzo często w ciągu dnia. Idziemy tam. O, tutaj fajnie widać, zobaczcie. Niegdyś najwyższy budynek w Sydney, a teraz to jest ten budynek najwyższy w Sydney. Można to obejrzeć za jednym zamachem tutaj z tej strony. Także krótki tour po Darling Harbour. Jak widzicie, marina, restauracje, stary most, trochę placobudowy. Wszystko w samym centrum miasta, ale można poczuć trochę tej wody, usiąść sobie, zjeść lody, napić się kawy. Polecam w niedzielę. Trochę spaceru oczywiście, sporo ptactwa, dużo ludzi i dookoła mosty i ruch samochodów. Tak można w skrócie streścić Darling Harbour tutaj w Sydney. No nie, tak jak oni dbają o trawę, rośliny, drzewka, no to jest mistrzostwo świata. Kolejne restauracje tutaj po drugiej stronie. No, w miarę oblężano, ale dzisiaj jest wtorek, czyli raczej Australijczycy zaczynają biesiadować, że tak powiem, od czwartku. Czwartek już południe. Strzelają kapsle w biurach. Piwo za darmo się leje. W piątek na kaca przychodzą tylko po to, żeby być w pracy. Weekend mają wolny. I w poniedziałek ściachanie jak stare szmaty powracają do biura. Czyli teoretycznie 3,5 dnia w ciągu tygodnia coś tam robią. Tak to mniej więcej wygląda, ale oczywiście troszeczkę robię sobie jaja, żeby od razu mnie nie cenzurować, proszę. To wygląda dosyć ciekawie. Kupę restauracji z jednej i z drugiej strony.
ale mam ochotę na jakiegoś fast fooda. Nie jadę dzisiaj lunchu. Mam piweczko. Ale widzę, że tutaj jest Azja. Tak. Także zawijamy się w drugą stronę. Udajemy się w stronę metra. Azja. O, nawet fryzjer. Jakiś pub. No ale fajny taki zakątek. Powiedzmy się tylko deptak, nie jest to ulica. Z jednej, z drugiej strony restauracje. A tutaj dużo złota, czyli na bogato. No ale nam, Polakom, kolor czerwony chyba raczej się źle kojarzy. A tutaj świadczy o tym, że znajdujemy się w dzielnicy chińskiej. Tak. Fajnie sobie tutaj kupę drzew między wysokimi budynkami i można się poczuć jak w jakimś sadzie. I dalej to samo, restauracje. The minute I Celowo nic nie mówię, żebyście sobie posłuchali, jak miasto sobie żyje. Komentarz jest zbędny w tym momencie. Okay. The honeymoon cafe, profit for your pain. Hey, think a friend now, don't count me insane. Forget for your future, fortune and a fame. Fuck your Ferrari, I won't feel love and pain.
hot shot, tripping in a web of my lost flight. Got a pocket full of light, put in the mirror, cold shoulder shield for the set out of track. Got a pocket full of light. And dragging out a journey, cosmic highway, dust of an angel, kneel before you pray. Stop singing prophet, dance the rules away. Set another soul in masquerade play. Oh, run away, here to stay. Another day. A sweet sugar poking, push your brown astray. Tell me, can you hear me? I shall play away. Stop singing prophet, dance the rules away. Set another soul in masquerade play. Run away, in a way. Another day. One more hot shot, tripping in a well like my lost flight. Got a pocket full of light, put in a mirror, cold shoulder silver, say that I try. Got a pocket full of light. There we go. Thank you. What's your name? Leo Stonehill. Nice to meet you. My name is Andrew. Thank you. Very good. Thank you. Cheers. To wszystko na dzisiaj z Darling Harbour. Trzymajcie się, moi kochani. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. But I'm gonna restart now. Let's continue. Don't worry. I can mix later. Girl, I've been here before, I don't need no more. I'd be yours, so there's a man at your door. Don't flame of a twin, don't make another sin. I'll see you again, just on the other end, girl. I know, I know, I know. Change to your game, I know it's like a pain. Out of my head, you're hungry, you're on bed. Your feet are the things you show that you just met. Your spirit screams, don't you leave just yet, no. I know it's complicated, melody of the mind. Don't make yourself go without a glass of wine. Don't dare to tell me how to live my life. All I know is you could be my demise, girl. Thank you. I know I'm stuck in a haze in my old maze. Stuck in a cage, just another face. Flame of a twin, don't make another sin. I'll see you again, just on the other end, girl. I know, I know, I know, I know. Change to your game, I know it's like a pain. Out of my head, you're hungry, you're on bed. Oh, feed all the things themselves that you just met. So spirit screams, don't you leave it just yet, no.
It was Melody of Your Mind.